Serdecznie zapraszam do odcinka 34 z playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Przebiegła Francja. W poprzednim odcinku 33 opowiedziałem o dziwnej komisji dążącej do ustanowienia socjalizmu na świecie. W tym odcinku opowiem o spisku Borgów dążących do likwidacji standardu srebra i złota i kto wyszedł z niego obronną ręką. Na początek nawiążę do śmierci Johna Kennedy'ego w dniu 22 listopada 1963 roku. Wiemy, że powodem tego zabójstwa było podpisanie przez Johna dekretu 11110. Chodziło o emisję srebrnych certyfikatów i przywrócenie standardu srebra. Efektem tego dekretu mogła być utrata kontroli emisji pieniądza przez Borgów oraz zlikwidowanie polityki deficytu budżetowego, czyli po prostu polityki długu, realizowanej przez naszych rządzących już od ponad 30 lat. Dlatego też Borgowie podjęli decyzję o zamordowaniu Johna Kennedy'ego. Popatrzmy, co stało się po zamordowaniu Kennedy'ego. Tego samego dnia na pokładzie samolotu został wybrany na prezydenta wiceprezydent Johnson, który doskonale rozumiał, że nie może zawieść zaufania swoich mocodawców. Aby zniwelować dekret Kennedy'ego, Johnson już w marcu 1964 roku, tuż po przejęciu władzy, wydał dyrektywę Departamentowi Skarbu nakazującą wstrzymanie wymiany srebrnych certyfikatów. Departament Skarbu na polecenie Johnsona zaczął wyprzedawać rezerwy srebra, powodując gwałtowny spadek jego ceny. Podaż srebra gwałtownie spadła. Johnson posunął się znacznie dalej. Już w czerwcu 1965 roku wydał dyrektywę nakazującą zmniejszyć zawartość czystego srebra w monetach obiegowych. Prezydent zapewniał zaniepokojonych obywateli, że w granicach Stanów Zjednoczonych nadal będzie można wymieniać nowe srebrne monety na stare o tym samym nominale. Takie zapewnienie to chyba kpina z inteligencji Amerykanów, która niestety systematycznie była obniżana przez rządową politykę degradacji edukacji. Artykuł z Wall Street Journal z 7 czerwca 1966 roku wyraźnie stwierdzał, że siła nabywcza banknotów poprzez prowadzoną przez państwo 30-letnią politykę inflacyjną sięgnęła dna i dlatego nic dziwnego, że całkowicie rozeszły się drogi naszej waluty ze złotem i srebrem. Po zlikwidowaniu standardu srebra przez Johnsona przyszedł czas na złoto. Likwidacja standardu złota była bardziej skomplikowana, gdyż złoto było powszechnie uważane za ostateczną formę płatności. Polityka inflacyjna Rezerwy Federalnej, prowadzona od lat 30. XX wieku, doprowadziła do ogromnej nadprodukcji pieniądza. Z powodu ograniczonej ilości złota i srebra ich ceny szybko poszybowały w górę. Aby temu zapobiec, Departament Skarbu kontrolowany przez Borgów starał się za wszelką cenę zbijać ceny tych kruszców. Ponieważ departament ten działał głównie w Stanach Zjednoczonych, zaistniała potrzeba założenia instytucji międzynarodowej do zbijania cen złota poprzez jego wyprzedaż. Borgowie po długich debatach i tajnych ustaleniach założyli w listopadzie 1961 roku tzw. Fundusz Złota, Gold Pool, którego celem była obrona ceny złota na londyńskiej giełdzie. Fundusz ten działał zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Udziały w tym funduszu miały banki centralne państw członkowskich. Wartość funduszu wynosiła $270 milionów, a Amerykanie mieli głos decydujący, przejmując ponad 50% całego funduszu. Kolejnymi udziałowcami byli Niemcy 30 milionów, Wielka Brytania, Francja i Włochy po 25 milionów oraz Szwajcaria, Holandia i Belgia po 10 milionów.
Podstawowym celem funduszu było blokowanie wzrostu cen złota, która w tamtym czasie wynosiła $35,20 za uncję. Wszystkie uczestniczące w funduszu banki centralne przyrzekły, że nie będą dokonywać żadnych zakupów złota na londyńskiej giełdzie, RPA, ZSRR czy krajach trzeciego świata oraz będą prowadzić naciski na inne banki, żeby prowadziły taką samą politykę. Informacje o wartości udziałów funduszu były sklasyfikowane jako ściśle tajne, podobnie jak w BIS. Wszystkie umowy miały charakter ustny i nawet zapisy w formie notatek były ściśle zabronione. Cała procedura była w stylu starego Borga Morgana, który wszelkie umowy kwitował ustną umową i uściśnięciem dłoni. Fundusz zarobił ogromne pieniądze na potentacie wydobycia złota, czyli ZSRR, który z powodu kłopotów klęski urodzaju musiał w 1963 roku sprzedać złoto o niebywałej wartości $470 milionów. Rosnący konflikt wietnamski zmusił rezerwę do zwiększenia podaży dolara, który powodował pożeranie wszelkich wkładów funduszu. Niebezpieczeństwo dostrzegli pierwsi Francuzi i w latach 1962–1966 Francja wymieniła dolary na złoto warte $3 miliardy, zabierając je do skarbca w Paryżu. Pod koniec listopada 1967 roku fundusz stracił złoto o wartości $1 miliarda i jego rezerwy zmniejszyły się do zaledwie 900 ton. Szerokie grono międzynarodowych bankierów wymyśliło szaleńczy plan, który zaakceptował Johnson. Bank Anglii razem z Bankiem Rezerwy Federalnej miały dokonać gigantycznej wyprzedaży złota, zbijając jego cenę do poziomu poniżej $35 za uncję i powodując tym sposobem popłoch na giełdzie. Kiedy ceny spadłyby do określonego poziomu, stopniowo po cichu molochy finansowe odkupiłyby złoto, wypełniając obficie swoje puste skarbce. Plan iście szatański nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Złoto rezerwy, czyli 9300 ton, zniknęło w okamgnieniu. Pomimo kolejnych manipulacji Borgów, ratunek funduszu złota okazał się niemożliwy i ostatecznie zmarł śmiercią naturalną 17 marca 1968 roku. Klęska na londyńskiej giełdzie wywołała olbrzymią panikę w kręgach amerykańskiej elity władzy. Obrońcy standardu złota weszli w ostry konflikt z Borgami, domagającymi się likwidacji tego standardu. Obie strony zadecydowały, że w takiej burzliwej sytuacji finansowej należy zakończyć trwającą nadal wojnę wietnamską. 31 marca 1968 roku prezydent Johnson ogłosił wstrzymanie wszelkich bombardowań ziem na północ od 20 równoleżnika oraz oświadczył, że nie zamierza zwiększać liczebności amerykańskiej armii w Wietnamie. W swoim przemówieniu powiedział: naszym celem w wojnie wietnamskiej nigdy nie było unicestwienie wroga. Johnson nie ubiegał się ponownie o reelekcję. Podsumowując odcinek, można stwierdzić, że podstawowym powodem zakończenia wojny w Wietnamie była klęska w kampanii finansowej Borgów na giełdzie złota w Londynie w 1968 roku. Na tym zakończę odcinek 34, w którym opowiedziałem o przyczynie zakończenia wojny w Wietnamie. Serdecznie zapraszam do odcinka 35 pod tytułem Pocisk ostrzegawczy.